Praca w korporacji jest bardzo pomocnym doświadczeniem. Uważam, że niektórzy narzekają, w ogóle jest takie ogólne pojęcie, że korporacja jest B, w ogóle tam się nie powinno pracować, tylko wyłącznie własna firma. I bardzo często się spotykam z takimi komentarzami wśród ludzi, którzy zakładają własne firmy na samym początku ścieżki kariery. Natomiast przyznam szczerze, że to doświadczenie, które można zebrać pracując w korporacji, jest nieocenione, jeżeli faktycznie idzie się tam z założeniem dania z siebie wszystkiego i wyciągnięcia jak największej liczby informacji. Doświadczenia w postaci układania procesów, w postaci pracowania nad firmą, a nie w firmie, dzięki czemu możemy ją dużo bardziej skalować. Doświadczenia, w jaki sposób faktycznie układać przemyślanie, cały kanał sprzedaży. Jest cała masa gigantycznej wiedzy od ludzi z dużym doświadczeniem, którą można zastosować, budując własną firmę. Ja myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą ja wyniosłam z pracy w korporacji, bo pracowałam w sumie w 7 korporacjach, to faktycznie umiejętność układania procesów, które optymalizują pracę całej firmy i pozwalają jej się bardzo szybko rozwijać. Tego też bardzo często osobom świeżym przedsiębiorcom brakuje. Tak, zawsze medal ma dwie strony. Nigdy nie jest tak, że wszystko jest białe albo czarne, to szare również się tam znajduje. I prawda jest taka, że minusem, który ja zauważyłam pracując w korporacjach, który niekoniecznie powinien być aplikowany w startupach, jest proces decyzyjny bardzo często, ponieważ procesy decyzyjne w korporacjach czasami zajmują ogromną ilość czasu, co wpływa negatywnie na biznes, przez to są ponoszone koszty, które są tak naprawdę tracone. Druga rzecz to jest, oprócz procesu decyzyjnego, to jest tempo działania. Bardzo dużą przewagą mniejszych firm pracujących w mniejszych zespołach dynamicznie jest to, że od momentu pomysłu do wdrożenia i funkcjonującego projektu w biznesie jest bardzo szybki w stosunku do tego, że w korporacjach ten proces czasami normalnie zająłby 2 czy 3 miesiące, a trwa na przykład rok czy 1,5 roku. Więc jest to coś nieporównywalne, korporacja do startupu. To jest coś, co mi bardzo przeszkadzało, kiedy pracowałam w korporacjach, że rzeczy szły zbyt wolno, mimo że bardzo często są jednostki, które chcą to bardzo przyspieszyć, a po prostu nie mogą, bo tak jest struktura, a nie inaczej ułożona. Zależy to przede wszystkim od tego, w jakiej firmie się jest, ponieważ są bardzo różne kanały sprzedaży, bardzo różne podejście do budowania tego kanałów sprzedażowych, od online'u przez offline'ową, bezpośrednią sprzedaż, więc wszystko zależy od specyfiki produktu i grupy docelowej, do której docieramy. Natomiast prawda jest taka, że są na naszym rynku firmy, duże korporacje, które mają genialnie zaprojektowane procesy sprzedażowe, mają bardzo efektywne zespoły i dla mnie kluczem jest trafienie na właściwych ludzi w sprzedaży, bo jeżeli ma się właściwego lidera, jeżeli ma się osobę w zespole, która daje bardzo dobry przykład i dużo wiedzy od siebie i stawia się bardzo dużo na edukację ludzi pracujących w sprzedaży, to można się naprawdę świetnie nauczyć, co jest istotne w sprzedaży, w jaki sposób być produktywnym, wykorzystywać każdą minutę swojego czasu, w jaki sposób wykorzystywać systemy i układanie odpowiednio całego procesu sprzedażowego, bo w dużych korporacjach ten proces sprzedaży zazwyczaj jest rozbity do małych cząsteczek. I to jest bardzo dobre, bo aplikowanie projektowania procesu sprzedaży i wykorzystywania systemów do sprzedaży powinno być zawsze przełożone do startupu. Jak najbardziej tak. Uważam, że to jest umiejętność, która oprócz dużej korporacji powinna być cały czas rozwijana przez liderów prowadzących własne firmy. Na przykład budowanie we właściwy sposób zespołu i umiejętności liderskich jest nieocenione, ponieważ ludzie nie przychodzą do pracy tylko po to, żeby pracować, ale przychodzą przede wszystkim dla zespołu, z którym pracują. Więc akurat jedna firma, w której miałam okazję pracować, przyznam się, że z 7 jedna naprawdę bardzo mocno wyedukowała mnie w tym zakresie. Więc z tego punktu widzenia uważam tak, korporacje pomagają budować odpowiednie zespoły, korporacje pomagają budować odpowiednie procesy w poszczególnych obszarach biznesowych. Tak, wierzę, że budowanie sieci kontaktów jest najważniejsze w momencie, kiedy prowadzimy własną firmę. W chwili, kiedy pracowałam w korporacjach, miałam okazję mieć rolę globalną w jednej z korporacji, dzięki czemu bardzo dużo podróżowałam i poznałam bardzo dużo osób z biznesu pracujących na poszczególnych rynkach. To się przydaje po pierwsze dlatego, żeby zbudować network, czyli sieć kontaktów,
Nigdy nie wiadomo, gdzie ci ludzie będą za chwilę, tak? I bardzo często się okazuje, że te osoby zmieniają, idą w innym kierunku, zaczynają zakładać własne firmy i dzisiaj z nimi mam relacje handlowe. Druga rzecz to podróżowanie, praca w korporacji i dotykanie innych rynków daje możliwość nauczenia się specyfiki i kultury danego rynku, co bardzo mocno pomaga przy wchodzeniu ze swoim produktem na dany rynek, który jest inny niż nasz rodzimy.